Witam Was w trzecim odcinku na temat historii Gotów. W poprzednim opowiedziałem o tym, jak oni sobie żyli w Kotlinie Hrubieszowskiej, w Masłomęczu. Mamy wspaniały skansen kultury gockiej, ale nie zatrzymali się oni tam na zawsze. Niemal bezpośrednio po przekroczeniu Lubelszczyzny dzisiejszej ruszyli dalej. Część z nich oczywiście została przez kolejne 200 lat na Lubelszczyźnie, ale główna ich masa ruszyła dalej na południowy wschód i przybyli na tereny południowej Ukrainy oraz dzisiejszej wschodniej Rumunii. I tutaj rozgościli się już na dobre. Tutaj spędzili kolejne prawie 200 lat, ponieważ opuścili Pomorze na przełomie II i III wieku naszej ery, a już w 225 roku naszej ery wiemy o tym, że łupili prowincje rzymskie położone w dzisiejszej Rumunii. Czyli maksymalnie 25 lat zajęło im to przesiedlenie się z Pomorza przez naszą Lubelszczyznę po południową Ukrainę i wschodnią Rumunię. Zaczęli oni od razu od właśnie łupienia prowincji rzymskich i te najazdy Gotów były zmorą dla Rzymian przez kolejne dziesiątki lat. Tutaj też weszli oni w kontakt ze Słowianami, którzy mieszkali na północ od ich terenów zamieszkania, ale także z Sarmatami. Z Sarmatami, którzy chyba dosyć przychylnie przyjęli Gotów. Być może to było wcześniej uzgodnione, że Sarmaci tutaj nie będą robili im problemu, bo później mamy bardzo często przykłady wspólnych akcji militarnych właśnie Gotów plus Sarmatów. Też można wnioskować o tym, że w tych atakach na Imperium Rzymskie, szczególnie tych na początku IV wieku, mogli już brać udział Słowianie, bo chociażby w kronikach zapisane są imiona wodzów gockich, które brzmią nadzwyczaj słowiańsko. O tym szczegółowo właśnie opowiem w tym odcinku, o tym, jak ci Goci najeżdżali Imperium Rzymskie, jakie sukcesy, jakie porażki odnosili, i ten odcinek zakończę ich końcem tutaj świetności w roku 375, kiedy to ze wschodu przybyli Hunowie i zakończyli radosny żywot państwa gockiego, wielkiego państwa gockiego na tych terenach. Współczesnym świadectwem bytności Gotów na terenie dzisiejszej Rumunii i Ukrainy są dwie kultury archeologiczne – Czerniachowska oraz Sintana Mures. Granicę pomiędzy nimi stanowił Dniepr, a w późniejszych wiekach na bazie tego podziału powstały dwie główne grupy plemion gockich. Ci w Rumunii to Wizygoci, a ci z Ukrainy Ostrogoci. Oczywiście tereny te nie były jednolite etnicznie. Gockie państwo, które powstało na tych terenach, miało znaczne domieszki innych ludów. Na wschodzie głównie Sarmatów i Alanów, na północy Słowian, a na zachodzie Daków. W pierwszej połowie III wieku naszej ery najazdy na Imperium Romanum były jeszcze dość nieśmiałe. Raczej badali oni dopiero swoje szanse w walce z najpotężniejszym państwem ówczesnego świata. Dopiero w drugiej połowie III wieku ich najazdy nabrały rozpędu. A miało to związek z kryzysem III wieku, jaki przeżywało Imperium Rzymskie. Pomiędzy 235 a 284 rokiem o władzę walczyło ponad 30 cesarzy i uzurpatorów. Nie dość, że cesarstwo ciągle było w stanie wewnętrznego chaosu, to od północy coraz śmielej atakowały liczne plemiona germańskie, a od wschodu napierało potężne państwo Sasanidów. Ciągłe wojny powodowały stały rozrost armii, która z kolei kosztowała kolosalną ilość pieniędzy, której nie była w stanie dostarczyć przeciążona i wyniszczona najazdami barbarzyńców gospodarka. Dopiero pod koniec III wieku Dioklecjan opanował sytuację, ale blask Rzymu z I czy II wieku naszej ery nigdy już nie powrócił. Tak więc Goci byli tylko jednym z licznych ludów barbarzyńskich, które postanowiły ugrać coś na tym słabym mamucie, jakim stało się Imperium Rzymskie. Swoją drogą, w obliczu tego, co później się wydarzyło, aż dziw bierze, że imperium przetrwało jeszcze kolejne 200 lat.
Pierwszą kampanią przeciwko Rzymowi był najazd wodza o imieniu Cniwa, który w 250 roku przekroczył Dunaj na czele swojej armii. Mimo iż w pierwszej bitwie z Rzymianami dał się zaskoczyć i przegrał bitwę pod Nikopolis na terenie dzisiejszej Bułgarii, to wycofał wojsko w dyscyplinie i kontynuował swój rajd na południe. Druga bitwa z Decjuszem, jednym z wielu imperatorów w czasie kryzysu III wieku, była już dla Gotów zwycięska i przystąpili do ataku na miasto Filipolis w Tracji. Po długim oblężeniu wreszcie zdobyli i złupili to miasto, po czym rozpoczęli odwrót na północ do swoich domów. Na drodze stanęła im po raz kolejny armia Decjusza, który tym razem został ostatecznie rozgromiony, pokonany, zabity wraz z swoim synem w bitwie. 10 lat później cesarz Walerian został wzięty do niewoli, kiedy jego armia przegrała bitwę z Sasanidami pod Edessą. Pokazuje to wyjątkową słabość imperium w owych czasach, a tego typu zdumiewające wieści rozchodziły się z prędkością błyskawicy po całym antycznym świecie, przynajmniej w basenie Morza Śródziemnego. Dlatego w 268 roku kolejne pokolenie barbarzyńców z północy uderzyło na pogrążone we wewnętrznym chaosie Imperium Rzymskie. Była to największa dotychczasowa inwazja Gotów, wzmocniona siłami Herulów oraz Gepidów. Tym razem atak przeprowadzony został zarówno na lądzie, jak i na morzu. Jedna armia przekroczyła Dunaj, druga popłynęła wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, przekroczyła cieśninę Bosfor i z Morza Egejskiego zaczęła łupić greckie miasta. Reakcja Rzymu jak zwykle była powolna. Goci zdołali złupić wiele miast, zanim cesarz Galien zebrał armię, która położyła częściowo tamę najazdowi na lądzie i morzu. W trakcie tej wojny dowódcy cesarza zorganizowali spisek, w wyniku którego śmierć poniosła cała cesarska rodzina i on sam. W 269 roku Goci wracali już na północ syci łupów. Drogę zastąpił im kolejny cesarz rzymski Klaudiusz II. Do spotkania obu armii doszło pod Niszem, na terenie dzisiejszej Serbii. Siły rzymskie liczyły około 30 000 żołnierzy, podczas gdy Gotów i ich sojuszników mogło być nawet 50 000. Bitwa według kronikarzy była niezwykle krwawa. Zacięty bój tych dwóch wielkich armii trwał długo, aż wreszcie Rzymianie upozorowali odwrót. Rozochoceni tą okazją barbarzyńcy ruszyli w pościg za wycofującymi się legionistami, a wówczas wspaniała jazda rzymska uderzyła na tyły Gotów, wywołując panikę i zamieszanie. Krwawa bitwa przerodziła się teraz w ucieczkę tysięcy pozostających jeszcze przy życiu, wycieńczonych całodzienną bitwą Gotów. Podobno ścigani przez kawalerię rzymską zginęli prawie wszyscy Goci, Herulowie i Gepidzi, którzy brali udział w tej bitwie. Podobno była to najkrwawsza bitwa III wieku naszej ery. Podobno, bo niestety zapiski na jej temat są niezwykle skromne. Faktem jest natomiast, że po bitwie pod Niszem zagrożenie ze strony Gotów znika na wiele dekad. Ma to także związek z panowaniem Dioklecjana, który od 284 roku starał się odbudować chwałę Rzymu i wzmocnił jej dunajską granicę. Warto wspomnieć w tym momencie kilka słów o gospodarce Gotów na terenie zajmowanej przez nich południowej Ukrainy. Archeologów zadziwia skala przemysłowych przedsięwzięć, które podejmował ten germański lud. Przykładem niech będzie naddniestrzańskie miasto Komarów, w którym odkryto wielkie huty szkła, które produkowały puchary, paciorki, a nawet szyby na potrzeby całego państwa Gotów, a także na eksport. Bo wyroby z tego ośrodka przemysłowego archeolodzy znajdują zarówno na Lubelszczyźnie, jak i na Pomorzu, a także w Skandynawii. Kolejnym zdumiewającym ośrodkiem produkcyjnym jest Birlat Valea Seca. Tutaj znajdowało się centrum produkcji grzebieni z rogów jeleni, towaru bardzo pożądanego przez brodatych wojowników gockich. Szacuje się, że cały ten interes obsługiwało tysiące specjalistów, poczynając od myśliwych poprzez dostawców surowca, specjalistów rogowników od każdego etapu produkcji. Produkowane tak grzebienie co kilka lat zmieniały swoje wzornictwo, identycznie jak czynią to dzisiejsze domy mody. Słowem, gospodarka w państwie gockim była bardzo wysoko rozwinięta, posiadali oni rozległe kontakty handlowe, a złoty i srebrny pieniądz rzymski był powszechnie stosowany w transakcjach handlowych, na równi z licznymi falsyfikatami wykonywanymi przez zdolnych gockich mincerzy.
Jako że na początku IV wieku Goci raczej odpuścili ataki na Imperium Rzymskie, skupili się bardziej na budowaniu siły własnego państwa. Ze szczątkowych relacji kronikarskich, popartych nielicznymi dowodami archeologicznymi, wyłania się obraz dużego organizmu państwowego, które bądź to wchłonęło bezpośrednio, bądź zwasalizowało następujące ludy: Estów, Herulów, Alanów oraz Wenedów. Estowie to prawdopodobnie zbiorcza nazwa starożytnych Bałtów. Herulowie byli germańskim plemieniem, które zamieszkiwało północno-wschodnie wybrzeża Morza Czarnego. Alanowie z kolei zajmowali step na północ od Kaukazu, natomiast Wenedzi to najprawdopodobniej Słowianie zamieszkujący lasy na północ od terenów zasiedlanych przez Gotów w III wieku. Hermeneryk miał być królem tych wszystkich ziem. W 367 roku, będąc w zmowie z uzurpatorem Prokopiuszem, najechał Trację, aby wesprzeć go w dążeniu do korony cesarskiej. Spóźnił się. Cesarz Walens zdążył już rozprawić się z Prokopiuszem, zanim nadciągnęły gockie wojska. Lecz mimo to Germanie nie zawrócili do domu, a zajęli się plądrowaniem prowincji rzymskich. W konfrontacji z legionami rzymskimi poddali się, co pozwoliło im bezpiecznie wrócić do domu. Tak nietypowe zakończenie tej inwazji mogło być pokłosiem bitwy pod Niszem sprzed 100 lat. Czyżby tradycja o tej ogromnej porażce była w ich tradycji ciągle żywa? Następnie cesarz Walens przekroczył Dunaj i uderzył na Wizygotów pod władaniem Atanaryka. Ten, nie potrafiąc pokonać legionów rzymskich, uciekł w góry, co pozwoliło mu przetrwać i uzyskać coś finalnie na kształt remisu. Wszystko zmieniło się jednak w 375 roku, kiedy to ze wschodu przybyli Hunowie. Ich pierwszym przeciwnikiem w Europie było właśnie potężne państwo gockiego Hermeneryka. Nie znamy dokładnego przebiegu tej bitwy. Wiadomo natomiast, że Goci przegrali, a ich król popełnił samobójstwo. Część Gotów poddała się chuńskiej władzy, część zbiegła za Dunaj do Tracji, gdzie błagali cesarza Walensa o azyl. Ten zgodził się i nadał im status federatii. Widział w Gotach zdolnych rolników i wojowników, a tym bardziej dostrzegał nowe zagrożenie, które nadciągnęło właśnie ze wschodu. Niestety umowa pomiędzy Walensem a królem Gotów, Fritygerem, została zerwana już po roku, prawdopodobnie za sprawą rzymskiej administracji, która traktowała tych przybyłych z północy barbarzyńców z pogardą i nieufnością, między innymi nie posyłając obiecanych dostaw żywności. Goci podnieśli bunt i znów przystąpili do grabienia prowincji rzymskich. Wojna z nimi trwała bez rozstrzygnięcia przez 2 lata, opieszale prowadzona przez namiestników Walensa. Wreszcie w 378 roku sam cesarz stanął na czele legionów, szukając ostatecznego rozwiązania kwestii gockiej. Do spotkania obu armii doszło pod Adrianopolem. Około 25-tysięczna armia rzymska zaatakowała Gotów, którzy w tym czasie obozowali na północ od miasta. Ci uformowali pierścień z wozów wokół wzgórza, na którym się znajdowali, aby przystąpić do skutecznej obrony, gdyż ich kawaleria była właśnie daleko na wyprawie po zasoby. Rzymianie, ciesząc się, że finalnie będą mogli rozstrzygnąć gocki problem, atakowali entuzjastycznie, ale w nieładzie, na ufortyfikowane pozycje barbarzyńców. Goci twardo stawiali opór tym atakom, a ich morale podnosił fakt, że w obozie wraz z nimi znajdowały się ich kobiety i dzieci. Wreszcie po południu piechota Gotów ruszyła do kontrataku, widząc ich kawalerię, która właśnie wracała z wypadu po zasoby. Rzymskie szyki ugięły się pod naporem barbarzyńców, a kiedy gocka kawaleria uderzyła w ich tyły, zapanował popłoch. Przez cały wieczór i noc Goci ścigali niedobitki imperialnej armii. Wśród zabitych był także cesarz Walens, co było bez precedensu w rzymskiej historii. Triumf Gotów był kompletny, a strach, jaki zapanował w basenie Morza Śródziemnego, przeogromny. Konsekwencje tej bitwy były bardzo doniosłe. Pod Adrianopol zostały ściągnięte prawie wszystkie legiony ze wschodniej części cesarstwa. Ich anihilacja spowodowała, że ta część imperium stała się bezbronna. Wraz z żołnierzami w bitwie zginęła też kluczowa kadra oficerska i administracja. Był to cios, po którym Rzym już nigdy się nie podniósł. Kolejny cesarz, Teodozjusz, przyznał Gotom status sojuszników cesarstwa, co de facto oznaczało,
że samodzielnie zarządzali oni okupowanym przez siebie terenem jako niepodległy byt polityczny. Bitwą pod Adrianopolem zakończę tę część opowieści o Gotach. W kolejnych odcinkach spróbuję przybliżyć Wam dalsze ich losy w Italii oraz Hiszpanii. Tymczasem chciałbym tutaj jeszcze poruszyć dwie niezwykle dla mnie ważne kwestie. Po pierwsze, czy Słowianie walczyli pod Adrianopolem w 378 roku? A po drugie, co by było, gdyby Goci odparli Hunów w 375 roku? Odpowiadając na pierwsze pytanie, moim zdaniem jest niezwykle prawdopodobne, że wśród kilkudziesięciu tysięcy wojowników, którzy w 376 roku przekroczyli Dunaj, uciekając przed Hunami, były także kontyngenty słowiańskie. Państwo Hermeneryka najprawdopodobniej obejmowało także przynajmniej część ówczesnej prasłowiańskiej kolebki. Jest więc całkiem możliwe, że część Słowian postanowiła wraz z Gotami schronić się na południu przed dzikusami na koniach. Wiemy na przykład, że nie tylko Goci szukali schronienia na terenie Tracji, ale że byli z nimi też ich sojusznicy Alanowie. Drugie zagadnienie. Co by było, gdyby Goci odparli atak Hunów w 375 roku? Od razu zaznaczę, iż z militarnego punktu widzenia jest to scenariusz bardzo mało prawdopodobny, bo Hunowie okazali się być żywiołem nie do zatrzymania przez kolejne 75 lat. Ale co by było, gdyby jednak jakimś cudem Goci zwyciężyli z tymi koczownikami? Przede wszystkim nie wystąpiłaby ogromna migracja ludów germańskich, której akceleratorem był najazd Hunów. W efekcie Słowianie nie ruszyliby na zachód, aby zająć opustoszałe po Germanach tereny. Brak tej ogromnej presji ze wschodu mógłby też ocalić Imperium Rzymskie, które mogłoby sobie jakoś poradzić z naporem germańskim i choć na pewno okrojone i osłabione, być może nie upadłoby doszczętnie. To wszystko spowodowałoby, że nie otworzyłaby się przed Słowianami wielka okazja dziejowa i prawdopodobnie zostaliby oni peryferyjnym etnosem, podobnie jak Bałtowie. Szczegółowo o tym, co Słowianie zawdzięczają Hunom, opowiadam w odcinku o Attylii i bitwie na polach katalaunijskich. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję za uwagę. Na koniec jeszcze chciałbym podziękować bardzo Dobrawie za książkę Andrzeja Kokowskiego Polska starożytna, która była dla mnie podstawowym źródłem dla przygotowania tego i poprzednich odcinków. Do zobaczenia.